Sądzisz, że znasz ludzi wokół siebie, że potrafisz dostrzec, gdy ktoś jest toksyczny, gdy energia otoczenia jest ciężka lub gdy czyjeś zachowanie przekracza granice? Ale co jeśli prawdziwe niebezpieczeństwo nie znajduje się tam, gdzie się wydaje? Co jeśli ci, którzy mogą skrzywdzić cię najbardziej, to nie oczywiste czarne charaktery, ale uprzejme, czarujące osoby, nawet bliscy? Co jeśli próbując się chronić przed bezpośrednimi atakami, otwierasz przestrzeń dla czegoś o wiele bardziej niebezpiecznego, cudzej nieświadomości wdzierającej się w twoją? Carl Gustav Jung poświęcił swoje życie odkrywaniu tych ukrytych sił. W swoim dziele Ego i nieświadomość pokazuje nam, że to, co naprawdę określa nasze zachowanie, jest w dużej mierze poza zasięgiem naszej świadomości. I ta zasada dotyczy nie tylko ciebie, obowiązuje wszystkich. Właśnie tam kryje się niebezpieczeństwo. Gdy ktoś całkowicie ignoruje swoją własną wewnętrzną ciemność, ten cień zaczyna szukać naczynia, w którym mógłby się objawić. I często tym naczyniem jesteś ty. Być może nigdy o tym nie myślałeś, ale pomyśl teraz. Ile razy wyszedłeś z rozmowy emocjonalnie wyczerpany? Ile razy obwiniano cię o coś, czego nie zrobiłeś, lub traktowano jak odpowiedzialnego za bóle, które nawet nie były twoje? Jung nadał temu nazwę projekcja. To nieświadomy proces, w którym druga osoba przenosi na ciebie to, czego odmawia dostrzeżenia w sobie. Od tego momentu przestajesz być postrzegany jako prawdziwa osoba i zaczynasz funkcjonować jako symbol, lustro, wymyślony wróg, wyidealizowany bohater. I wszystkie te role mają coś wspólnego. Żadna z nich nie odpowiada temu, kim naprawdę jesteś. Ale najbardziej przerażające jest to, że w wielu przypadkach nawet nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś w tej grze. Myślisz, że jesteś miły. Wierzysz, że pomagasz, okazujesz empatię, jesteś dojrzały. Tymczasem coraz bardziej zapadasz się w psychologiczne pole, które do ciebie nie należy. Starasz się rozwiązywać konflikty, które nawet nie są twoje i nie zdając sobie sprawy, zaczynasz być prowadzony przez siły emocjonalne, które nie mają w tobie źródła. Nie mówimy tu tylko o ludziach złej woli. Jung był bezpośredni, wskazując, że największe zagrożenia nie pochodzą od świadomie przewrotnych, ale od tych, którzy żyją zdominowani przez nieświadomość, nie wiedząc o tym. Ci ludzie są odłączeni od własnej psychiki, uwięzieni przez maski, kompleksy, traumy i stłumione pragnienia. Nie są źli w zwykłym sensie tego słowa, ale to nie czyni ich mniej niebezpiecznymi. Zagrożenie, które przedstawiają, jest subtelne, prawie niewidoczne. Nie prezentuje się z hukiem, wkrada się podstępnie, infiltruje między wierszami, w ciężkich ciszach, w małych, pozornie niewinnych frazach, aż powoli zaczynasz wątpić we własną percepcję. Gdy ta psychologiczna więź się ustanawia, zaczynasz tracić kontakt z własną wewnętrzną rzeczywistością, a gdy to się dzieje, stajesz się częścią ich cienia. Być może przechodzisz przez to właśnie teraz, w związku, w przyjaźni, w pracy lub nawet we własnym domu. I może obwiniasz siebie, próbując zrozumieć, co jest z tobą nie tak. Ale prawda jest taka, że nie ma z tobą nic złego. To, co jest zniekształcone, to sposób, w jaki jesteś używany jako naczynie dla nieświadomych treści, które nie są twoje. W tym filmie odkryjemy jeden po drugim 6 typów ludzi, których Carl Jung uważał za emocjonalnie niebezpiecznych. Nie dlatego, że są celowo źli, ale dlatego, że działają pod wpływem wewnętrznych sił, których sami nie znają. I właśnie ta ignorancja czyni ich wpływ tak niszczycielskim. Użyjemy koncepcji, refleksji i ostrzeżeń bezpośrednio zaczerpniętych z dzieł Junga, takich jak aion, ego i nieświadomość oraz archetypy i nieświadomość zbiorowa, aby pomóc ci zidentyfikować te profile. Ale więcej niż to, otworzymy nową perspektywę. Co jeśli któryś z tych typów jest obecny także w tobie? Więc weź głęboki oddech i idź dalej. Ale bądź przygotowany. Po tej treści twój sposób patrzenia na ludzi, a nawet na siebie, nigdy nie będzie już taki sam. Wyobraź sobie życie z kimś, kto zawsze obarcza cię odpowiedzialnością za to, co czuje. Kimś, którego obecność zmienia cię w ciągły wyzwalacz. Kto sprawia, że czujesz się winny za emocje, których nigdy nie wywołałeś. Na początku ta osoba może wydawać się wrażliwa, głęboka, nawet krucha, ale z czasem zdajesz sobie sprawę, że jesteś wciągany w psychiczną wojnę, która nie jest twoja
i w której już jesteś w niekorzystnej pozycji. Mówimy o nieświadomym manipulatorze. To osoba, która nieświadomie projektuje swoje nierozwiązane rany na innych jako formę emocjonalnego przetrwania. Jung twierdził, to, czemu nie stawiamy czoła w sobie, spotkamy jako przeznaczenie. I często to przeznaczenie ma znajomą twarz i siedzi przy twoim stole. Nieświadomy manipulator nosi w sobie niezintegrowane traumy, źle rozwiązane emocjonalne fragmenty, stłumione treści, które nie zostały przetworzone. Zamiast spojrzeć na siebie, kieruje to wszystko na zewnątrz, a ty stajesz się celem, tłem jego wewnętrznych konfliktów. Ci ludzie żyją w ciągłym stanie projekcji. Według Junga projekcja jest naturalnym mechanizmem psychiki. Jednak gdy nie jest rozpoznana, staje się destrukcyjna. W książce Ego i nieświadomość wyjaśnia, że projekcja powoduje rodzaj psychicznej ślepoty. Druga osoba przestaje być postrzegana jako rzeczywiście jest i zaczyna być traktowana jako symbol tego, co zostało wewnętrznie zaprzeczone. To dokładnie to, co robi nieświadomy manipulator. Nie widzi ciebie, widzi tylko w tobie utraconą część siebie, reagując jakby była prawdziwa. I często te osoby przyjmują rolę ofiar. Wszystko, co się wokół nich dzieje, to zawsze czyjaś wina, nigdy ich. Jeśli są źli, to ty sprowokowałeś. Jeśli czują smutek, to dlatego, że ich zawiodłeś. Jeśli czują się mniejsi, to dlatego, że ty uważasz się za lepszego. To zniekształcenie dzieje się tak subtelnie, że zaczynasz się zastanawiać, czy rzeczywiście jesteś nieczuły. Czy powiedziałeś coś złego? Czy może jesteś toksyczną osobą? I w tym momencie ustanawia się manipulacja. Bez krzyków, bez rozkazów, bez bezpośrednich próśb. To emocjonalny wpływ, cichy i całkowicie skuteczny. Problem pogarsza się, gdy nieświadomy manipulator ma charyzmę. Tacy ludzie zazwyczaj są ujmujący, emocjonalnie intensywni, wrażliwi. To tworzy psychologiczną pułapkę, ponieważ zaczynasz wierzyć, że możesz im pomóc, że masz coś specjalnego, czego inni nie mieli. Ale to, co robisz w praktyce, to narażasz swoje emocjonalne zdrowie, próbując uratować kogoś, kto odmawia spojrzenia do wewnątrz. I im bardziej próbujesz, tym bardziej się pogrążasz. Jung ostrzegał, że ten typ projekcji jest szczególnie szkodliwy, ponieważ przekształca relacje ludzkie w relacje symboliczne. Bohater, wróg, ojciec, matka, zdrajca. Każdy obraz pasuje, oprócz tego, kim naprawdę jesteś. A gdy żyjesz symboliczną więzią, żyjesz w iluzji. Przestajesz być rozpoznawany jako podmiot. Zaczynasz być traktowany jako zniekształcona reprezentacja czyjejś nieświadomości. I jest tylko jeden sposób, aby się chronić przed tego typu dynamiką. Rozwinąć świadomość, rozpoznać wzorce i przeciąć niewidzialne więzi, które trzymają cię w emocjonalnej narracji drugiej osoby. I przede wszystkim zapytać siebie, czy to, co czuję, jest naprawdę moje? Czy zostało wywołane? Ponieważ nieświadomy manipulator nie wchodzi w twoje życie z brutalnością. Infiltruje się przez szczeliny twojej empatii. A gdy ten wzorzec zostanie zidentyfikowany, następnym krokiem jest dostrzeżenie jeszcze bardziej niebezpiecznej formy, jaką może przybrać – persony. Persona nie tylko projektuje, ona odgrywa. Żyje, aby wyglądać na coś, czym nie jest. I to właśnie omówimy dalej. Nosiciela persony – jedno z największych psychologicznych zagrożeń według Carla Junga. Ponieważ jeśli nieświadomy manipulator wylewa na ciebie swoje konflikty, nosiciel persony ma moc wciągnięcia cię w rzeczywistość, gdzie nawet ty zapominasz, kim naprawdę jesteś. Jeśli ta treść ma dla ciebie sens, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Twoja obecność tutaj jest ważna. Nie każde psychologiczne niebezpieczeństwo ujawnia się w ekstremalnych zachowaniach. Czasami ukrywa się właśnie w tym, co wydaje się zbyt doskonałe. W stałym uśmiechu, nieskazitelnej postawie, niewzruszonym wizerunku. Żyjemy w epoce, w której wyglądanie stało się ważniejsze niż bycie. A dla Junga był to głęboki problem. Gdy ktoś zbyt mocno identyfikuje się z własną personą, społeczną maską używaną do adaptacji, ryzykuje całkowite zerwanie ze swoją istotą. A ci, którzy definiują się przez maskę, nie tylko się gubią, ale także zniekształcają rzeczywistość ludzi wokół. W Ego i nieświadomość Jung opisuje personę jako to, czym osoba nie jest, ale w co ona i inni wierzą, że jest. Innymi słowy,
To sztuczna konstrukcja ukształtowana przez społeczne, rodzinne i zawodowe oczekiwania. Persona sama w sobie nie jest błędem. Wszyscy jej używamy. To pozwala nam przyjmować role społeczne. Być lekarzem, nauczycielką, przyjacielem, bratem. Problem zaczyna się, gdy ktoś zaczyna wierzyć, że jest tylko tym, gdy maska przykleja się do twarzy i przez to wszystko, co spontaniczne, wrażliwe i autentyczne, zostaje zamknięte w piwnicy psychiki. Nosiciel persony staje się specjalistą od funkcjonalnej powierzchowności. Mówi to, co inni chcą usłyszeć. Zachowuje się właściwie. Unika wszelkich konfliktów. Ale za tą kurtyną kontroli istnieje wyczerpana dusza. Ponieważ im bardziej podtrzymuje wizerunek, tym bardziej dusi własne ja. A ta represja prędzej czy później zażąda wysokiej ceny. Dla tych, którzy żyją z taką osobą, wpływ jest głęboki. Czujesz, że coś jest nie na miejscu, ale nie możesz tego nazwać. Brakuje spontaniczności, prawdy, głębi w wymianie. Wszystko wydaje się wyreżyserowane. A co gorsza, nosiciel persony projektuje na ciebie to wymaganie perfekcji. Oczekuje, że ty też będziesz grać, że będziesz współpracować z teatrem. Jeśli pokazujesz coś poza scenariuszem, ból, wątpliwość, intensywną emocję, on się wycofuje, denerwuje, zamyka. Ponieważ wszystko, co przypomina to, co zostało stłumione w nim, staje się nie do zniesienia. Jung ostrzegał, że ten typ identyfikacji z personą jest poważną przeszkodą w procesie indywiduacji, drodze samopoznania i integracji nieświadomości. Dla niego prawdziwe ryzyko zaczyna się, gdy osoba jest zahipnotyzowana rolą, którą odgrywa, wierząc, że jest tym, co inni widzą. I tam właśnie tkwi niebezpieczeństwo, gdy ktoś żyje wyłącznie po to, by być akceptowanym, rozpoznanym i chwalonym, staje się więźniem własnej fasady. I wszystko, co jest prawdziwe, umiera uduszone za lakierem. Życie z kimś takim sprawia, że wątpisz we własną spontaniczność. Zaczynasz się cały czas pilnować. Ważysz słowa, ukrywasz części siebie, które nie pasują do wyidealizowanego scenariusza. I powoli, ty też zaczynasz nosić maskę, nie zdając sobie sprawy. Bycie obok nosiciela persony nie jest tylko sztuczne, jest zaraźliwe, ale jest coś jeszcze bardziej mrocznego niż to, ponieważ gdy osoba zbyt długo tłumi to, co czuje, co myśli, czego pragnie, to nie znika, to się kumuluje, gotuje się w nieświadomości, aż przekształci się w cień. I to na tym terytorium rzeczy stają się jeszcze bardziej niebezpieczne. To królestwo zaprzeczonych emocji, które pewnego dnia eksplodują z przemocą. Dalej zagłębimy się w postać właściciela stłumionego cienia, tego, który odmawia spojrzenia na swoją ciemną stronę, aż ta całkowicie go opanuje. Istnieje typ osoby, która zawsze wydaje się opanowana, grzeczna, zrównoważona. Zawsze ma rację, jest umiarkowana, uprzejma, ale za tą nieskazitelną powierzchnią czeka siła, która chce się uwolnić, ponieważ wszystko, co uważa za brzydkie, nie do przyjęcia lub błędne, po prostu zostaje zepchnięte na dno duszy. Nic z tego nie jest przekształcane, ani opracowywane. Jest tylko tłumione. I to jest istota nosiciela stłumionego cienia. To ktoś, kto próbuje być światłem przez cały czas, aż ciemność przejmuje kontrolę. Jung poświęcił istotną część swojej pracy zrozumieniu cienia. Aion pisze: cień jest wszystkim tym, czego jednostka odmawia uznania w sobie, ale co nalega, by ujawnić się w jakiś sposób. Nie mówimy o siłach zewnętrznych. Cień nie jest złem świata, nie jest drugim, nie jest wrogiem. Jest wewnętrzny. To nienawiść, której nie przyznajesz się czuć. To zawiść, którą maskujesz racjonalnymi usprawiedliwieniami. To seksualność, którą tłumisz. To ambicja, którą ukrywasz fałszywą pokorą. Nic z tego nie znika, gdy jest zaprzeczane. Przekształca się w cień. I jak mówił Jung, to, co nie jest uświadomione, kieruje twoim życiem, a ty nazywasz to przeznaczeniem. Na pierwszy rzut oka właściciel stłumionego cienia nie wydaje się stanowić zagrożenia. W rzeczywistości często jest podziwiany. Ktoś miły, pomocny, zdyscyplinowany, ale jest tam coś dziwnego. Nie toleruje słabości u innych, denerwuje się spontanicznością, źle reaguje na intensywne emocje, jest zawsze napięty, obciążony, ale nigdy nie eksploduje. Aż pewnego dnia eksploduje, a gdy to się dzieje, jest to niszczycielskie.
ta osoba żyje w stanie ciągłej emocjonalnej czujności. Nie pozwala sobie czuć i dlatego potępia tych, którzy czują. Nie pozwala sobie błądzić. I dlatego atakuje tych, którzy zawodzą. Staje się moralistką, kontrolującą, sztywną. Ale to wszystko to tylko desperacka próba utrzymania nieświadomości pod kontrolą. Jung był jasny. Im silniejsza jest persona, tym bardziej stłumiony jest cień. A im bardziej jest stłumiony, tym bardziej brutalna będzie jego manifestacja. Rozpoznajesz ten wzorzec u osób z nieproporcjonalnymi reakcjami, które eksplodują z powodu drobnostek, które przechowują urazy przez lata, które sabotują związki w sposób pasywno-agresywny. To te trudne osoby, których nikt nie rozumie, dlaczego są tak gorzkie, tak krytyczne, tak pełne urazy. Odpowiedź tkwi w cieniu, który został zaprzeczony, zignorowany, nieprzyjęty. I tu jest fundamentalny punkt. Cień nie składa się tylko z negatywnych aspektów. Jung podkreślał, że przechowuje także nasz zaprzeczony potencjał, stłumioną kreatywność, siłę, która jeszcze nie została zaakceptowana. Ale gdy ta część jest zapomniana, zatruwają się. A ta trucizna zakaża wszystko. Relacje, środowiska, głównie tych, którzy są najbliżej. Życie z kimś, kto nosi stłumiony cień, jest jak chodzenie po emocjonalnym polu minowym. Nigdy nie wiesz, gdzie stąpasz, aż eksploduje. Ale ta represja nie pojawia się znikąd. Często jest zasilana iluzją wyższości, nieelastycznym moralnym ideałem, który przekształca poczucie winy w narzędzie kontroli. I tu wchodzimy w następny typ. Moralny kontroler. Ten, który nie tylko zaprzecza własnym pragnieniom, ale także sprawia, że czujesz się winny za życie swoimi. Nie każdy kat używa broni w rękach. Niektórzy używają krzyży, dogmatów, sztywnych zasad i gotowych fraz. To ci, którzy twierdzą, że działają w imię moralności, etyki, prawdy, ale w rzeczywistości więzią siebie i innych w celi zbudowanej ze wstydu i winy. Jung dobrze znał ten archetyp. Dla niego, gdy moralność jest używana jako fasada, przekształca się w jedną z najbardziej niebezpiecznych form psychicznej represji. O to chodzi z moralnym kontrolerem. Zamiast integrować własny cień, ta osoba projektuje na innych to, czego nie może znieść w sobie. Z pewnością już spotkałeś kogoś takiego. Ludzi, którzy żyją wskazując palcem, ale nigdy nie patrzą do wewnątrz. Pozycjonują się jako wzór zachowania. Nie dlatego, że naprawdę są, ale dlatego, że mają desperacką potrzebę wydawania się moralnie wyższymi. Jung mówił, im bardziej stłumiony jest cień, tym silniejsza będzie potrzeba jego projekcji. I dokładnie to robi moralny kontroler. Przekształca drugiego w grzesznika, w zboczonego, w niemoralnego. Tylko po to, by uniknąć konfrontacji z własnymi pragnieniami i sprzecznościami. Problem polega na tym, że w przeciwieństwie do zwykłego emocjonalnego manipulatora, moralny kontroler szczerze wierzy, że czyni dobro. Myśli, że ratuje, poprawia, edukuje. To czyni jego wpływ jeszcze bardziej toksycznym, ponieważ jest on zamaskowany autorytetem, dobrymi intencjami i fałszywą duchowością. Krytyka jest połączona z frazami takimi jak to dla twojego dobra lub będziesz mi wdzięczny później lub jeszcze ktoś musi ci powiedzieć prawdę. Ale ta rzekoma prawda nie jest neutralna. Jest naładowana projekcjami. W Aion Jung głęboko analizuje archetypy Chrystusa i Antychrysta jako wyrazy całości i dysocjacji. Moralny kontroler widzi siebie jako nosiciela światła, ale całkowicie ignoruje własną ciemność. Projektuje zło na innych, aby zachować nienaruszoną iluzję czystości w sobie. I to czyni go ślepym, niebezpiecznym, niezdolnym do dostrzeżenia złożoności ludzkiej duszy. Jeśli żyjesz z kimś takim, możesz zacząć odczuwać stałe poczucie winy. Jakbyś zawsze był w błędzie, nawet gdy tylko próbujesz żyć swoją prawdą. Czujesz się obserwowany, osądzany, pomniejszany, a najbardziej przewrotne jest to, że często zaczynasz wierzyć w ten osąd. Zaczynasz tłumić naturalne części siebie, ludzkie, spontaniczne, kształtując się według ideału, który nie jest twój. Moralność drugiego staje się twoim osobistym więzieniem. Ten typ dynamiki jest powszechny w sztywnych środowiskach, takich jak autorytarne rodziny, zamknięte społeczności religijne lub instytucje, które mylą posłuszeństwo z cnotą. Jung widział w tym wzorcu realne zagrożenie dla procesu indywiduacji.
Gdzie jest skrajny moralizm, tam nie ma samopoznania. Radykalny moralista nie szuka prawdy, szuka kontroli. A gdy nie może kontrolować świata zewnętrznego, zaczyna manipulować wewnętrznym światem tych, którzy są w pobliżu. Ale moralny kontroler nie jest jedynym kierowanym przez nieświadome siły. Istnieje inny typ, jeszcze bardziej niestabilny, zmienny i nieprzewidywalny, kompleksowy. Podczas gdy moralista projektuje i tłumi, osoba zdominowana przez kompleksy jest emocjonalną marionetką, całkowicie kierowaną przez nieświadome treści. W następnej części zagłębimy się w to wybuchowe terytorium, gdzie świadomość traci dowodzenie, a traumy przejmują kierownicę psychiki. Przygotuj się na poznanie ludzi zdolnych do przytulenia cię dzisiaj i zniszczenia jutro, nawet nie rozumiejąc dlaczego. Jeśli ta treść do ciebie przemawia, być może znajdziesz jeszcze większą wartość w moim e-booku Poza cieniem, gdzie pogłębiam centralne koncepcje Junga z praktycznymi narzędziami samorozumienia. Link jest przypięty w komentarzu. Teraz wyobraź sobie życie z kimś, kto w jednym momencie jest słodki, hojny, czuły, a w następnej chwili eksploduje, milknie lub oskarża cię o coś, o czym nigdy nie pomyślałeś. Komplement zmienia się w żądanie, żart staje się atakiem. Czuły gest jest postrzegany jako zagrożenie. Nieważne co robisz, zawsze wydaje się, że stąpasz po niestabilnym gruncie. To uczucie kogoś, kto żyje z osobą opanowaną przez nieświadome kompleksy. Kompleksowego. Dla Junga kompleksy to autonomiczne jądra emocji i pamięci umieszczone w nieświadomości, zdolne do przejęcia kontroli nad świadomością w każdej chwili. Są jak pofragmentowane osobowości w nas, utworzone przez psychiczne rany, traumy i nierozwiązane doświadczenia. W typach psychologicznych, a także w ego i nieświadomość, Jung opisuje, jak te kompleksy bezpośrednio ingerują w zachowanie jednostki, sprawiając, że reaguje nie na teraźniejszość, ale na echa przeszłości. Prosta fraza może dotknąć nieświadomie starej rany porzucenia, odrzucenia lub upokorzenia. A kto płaci za to cenę? To ty. Osoba zdominowana przez kompleksy nie zdaje sobie sprawy, że jest prowadzona przez te wewnętrzne siły. Gdy eksploduje gniewem, pogrąża się w głębokim smutku lub reaguje z nadmierną urazą, wierzy, że jest logiczna, ale nie jest. Po prostu przeżywa na nowo stare emocje, które nigdy nie zostały przetrawione. Najtrudniejsze jest to, że nie dzieje się to cały czas. Dzieje się przebłyskami. Są momenty czułości, jasności i żalu między emocjonalnymi wybuchami. To sprawia, że więź z tą osobą jest jeszcze bardziej myląca i często uzależniająca. Myślisz, ale ona nie zawsze taka jest. Czasami jest wspaniała i właśnie to cię trzyma, ponieważ są prawdziwe momenty uczucia, prawdziwej więzi. Ale te momenty są przerywane nieprzewidywalnymi zerwaniami, gdzie znajdujesz się w środku emocjonalnej burzy, której nie możesz zrozumieć. Próbując utrzymać harmonię, zaczynasz się kształtować, dostosowywać, zmniejszać swoją obecność. Unikasz pewnych tematów, ważysz słowa, stąpasz po jajkach. Wszystko, by nie obudzić potwora, który śpi w drugiej osobie. Ale oto brutalna prawda. Ten potwór nie budzi się z twojego powodu. Jest zawsze tam, czyhający, głodny, czekający na wyzwalacz. A gdy się pojawia, pochłania wszystko wokół. Jung wyjaśniał, że kompleksy, gdy nie są rozpoznane, końcową kolonizując psychikę. Mówią za ciebie, czują za ciebie, działają za ciebie. W przypadku osoby skompleksowanej ta inwazja występuje często. Może być zdominowana przez kompleks niższości, męczeństwa, porzucenia lub prześladowania, każdy ze swoimi historiami, emocjami i wymaganiami. A im bardziej próbujesz utrzymać spokój, tym bardziej karmisz iluzję, że możesz kontrolować to, co niekontrolowane. Życie z kimś takim to życie w stanie stałego alarmu. Nigdy nie ma emocjonalnej stabilności. Teraźniejszość jest zawsze skażona duchami przeszłości i nieuchronnie te duchy zaczynają cię także opętać. Zaczynasz wątpić we własną pamięć, w swoje emocje, w swoją percepcję i nie zdając sobie sprawy, także jesteś przejmowany przez nieświadomość drugiej osoby. Ale najgorsze dopiero nadejdzie, ponieważ podczas gdy osoba zdominowana przez kompleksy oscyluje między emocjonalnymi ekstremami, istnieje inny typ, który nie krzyczy, nie eksploduje, nie oskarża,
ale wysysa twoją energię, aż nie masz już nic do dania. W ostatniej części porozmawiamy o psychicznym wampirze. Tym, który żywi się twoim czasem, twoją uwagą, twoją empatią i zostawia cię wyczerpanego, wyssanego, pustego. I z nim kończymy ten cykl, ujawniając to, co Jung widział jako jedyne prawdziwe wyjście z tej nieświadomej dżungli. Są ludzie, którzy nie chcą twojej obecności, chcą twojej energii i zrobią wszystko, by ją wyssać. Nie z bezpośrednią agresją, ale z subtelnymi żądaniami, chronicznym wiktymizmem, emocjonalną zależnością przebraną za uczucie. To psychiczny wampir, najbardziej cicha i podstępna forma emocjonalnego drenażu, przed którą Jung ostrzegał, nawet jeśli nie pod tą nazwą. W jungowskim języku reprezentuje on symbol nierozwiązanej, symbiotycznej relacji, patologicznej więzi, która uniemożliwia psychiczny wzrost i rozpuszcza kontury ja. W dziełach takich jak Ego i Nieświadomość i Aion, Jung wskazuje, że jednym z największych zagrożeń dla procesu indywiduacji są te symbiotyczne relacje, gdzie dwie osoby nie rozpoznają się jako oddzielne jednostki, ale jako psychiczne przedłużenia jedna drugiej. Psychiczny wampir żyje dokładnie w tego typu więzi. Potrzebuje twojej stałej uwagi, twojego codziennego pocieszenia, twojej ciągłej obecności, ale za tą potrzebą istnieje pustka, która nie jest twoja i której nigdy nie zdołasz wypełnić. Zaczynasz oferując wsparcie, potem dajesz swój czas, następnie tolerujesz emocjonalne nadużycia w imię zrozumienia, aż do momentu, gdy zdajesz sobie sprawę, że cała twoja energia jest wysysana i że już nie wiesz, gdzie kończy się druga osoba, a gdzie zaczynasz ty. Zmęczenie jest głębokie. To nie tylko fizyczne, to egzystencjalne. To tak, jakby twoja dusza była wysysana kropla po kropli, dzień po dniu. Jung mówił o ludziach, którzy nie będąc zdolni do psychicznego utrzymania się, czepiają się innych jak emocjonalni pasożyci. I jakkolwiek okrutnie to brzmi, to prawda. Psychiczny wampir nie chce rosnąć. Chce być noszony, ale niebezpieczeństwo nie tkwi tylko w wyczerpaniu. Tkwi w utracie poczucia tożsamości. Zaczynasz czuć się winny za chęć posiadania przestrzeni. Czujesz się egoistą za pragnienie ciszy. Zimny za pragnienie dystansu. Ponieważ psychiczny wampir jest specjalistą w odwracaniu ról. Z ofiary staje się oskarżycielem. Z potrzebującego staje się manipulatorem. I gdy zdajesz sobie sprawę, żyjesz tylko po to, by unikać kryzysów, by zachować spokój, który zabija cię od środka. Jung oferuje nam wyjście, uczynić nieświadome świadomym. I to dotyczy zarówno innych, jak i nas samych. Ponieważ być może w pewnym momencie swojego życia ty także byłeś psychicznym wampirem lub kimś zdominowanym przez kompleksy lub nosicielem persony. Nikt nie jest odporny. Wszyscy mamy cień, wszyscy mamy bóle. Różnica polega na tym, kto ma odwagę spojrzeć do wewnątrz, a kto wybiera projektowanie tego ciężaru na innych. Ten film był lustrem, zanurzeniem w dynamikach, które nas więzią, ranią i utrzymują nieświadomymi. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że jesteś gotowy zobaczyć, nazwać i się wyzwolić. I to samo w sobie jest już najpotężniejszą formą wolności. Nie chodzi o obwinianie innych, ale o wyjście z miejsca zakładnika i odzyskanie suwerenności nad własną psychiką. Teraz chcę, żebyś wziął udział. Zostaw w komentarzach, z którymi z tych profili już się spotkałeś i który z nich, szczerze mówiąc, dostrzegasz w sobie. Twój komentarz może być początkiem nowej świadomości, twojej i tych, którzy będą czytać. A zanim odejdziesz, ważne ostrzeżenie. Następny film jest niezbędny. Zaprowadzi cię jeszcze głębiej w tej podróży samopoznania. Więc kontynuuj oglądanie. Musisz to zobaczyć, ponieważ im więcej światła rzucamy na nieświadomość, tym mniej ma ona nad nami władzy. Do zobaczenia.